naciąg używany czy naciąg nowy. Każdy z pewnością powie, że nowy naciąg zapewni nam lepsze brzmienie bębnów. Ale czy na pewno? Jeśli tak, to też o ile będzie to lepsze brzmienie? W czym ono będzie się charakteryzowało? A może te różnice nie są wcale tak wielkie, tylko podlegamy pewnemu efektowi placebo, by uzasadnić wydane pieniądze na nowy naciąg z tego samego modelu. Przekonamy się w tym odcinku. Układ pomiarowy będzie składał się jak zwykle z mikrofonu pojemnościowego Behringer ECM 8100 mikrofon pomiarowy, z mojego urządzonka, dzięki któremu będzie można zachować stałą siłę uderzeń w naciąg, i z Toma 14-calowego Sonor 2007. Oba naciągi będą strojone do dźwięku F przy pomocy strojka TuneBot, a na pierwszy ogień idzie stary naciąg. A teraz pora na statyczne wykresy spektrum dla poszczególnych uderzeń. Jak widać, mimo dużego wysiłku włożonego w powtarzalność uderzeń, wykresy dla każdego z nich różnią się, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach. A teraz widoczna jest średnia z wcześniejszych 4 uderzeń. To teraz pora na test nowego naciągu. Ponownie statyczne wykresy spektrum. Za chwilę będzie porównanie danych uzyskanych ze starego i nowego naciągu. Zielonym kolorem oznaczyłem stary naciąg, a fioletowym nowy. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to fakt, że nowy naciąg wybrzmiewa jakieś 2-3 dB głośniej w dźwięku podstawowym, podczas gdy używany ma około 2 dB więcej w pierwszej harmonicznej. Stary naciąg ma także więcej składowych w średnio niskich częstotliwościach, około 550 Hz. Nowy naciąg natomiast ma więcej składowych około 1 kHz i między 2,5 a 4,5 kHz. Te częstotliwości są szczególnie istotne, bo w nich zawarta jest większość ataku bębna i bardziej szczegółowy widok. Zastosowałem tutaj wygładzanie 1/24 oktawy, podczas gdy w poprzednim było to 1/3 oktawy. Jeśli chcesz dokładniej przeanalizować różnice w wykresach, zatrzymaj filmik, bo za chwilę przechodzimy do porównania sposobu wybrzmiewania. Na lewym kanale będzie słyszalny stary naciąg, a na prawym nowy. Tutaj zatrzymam na chwilkę. Zwróć uwagę na różnicę w wybrzmiewaniu, zwłaszcza w paśmie powyżej 2 kHz. Coś, czego nie było widać na poprzednich wykresach, to jest dużo bardziej regularne ułożenie harmonicznych w nowym naciągu. Widać wyraźnie poszczególne szczyty amplitudy, podczas gdy stary naciąg bardziej kształtem przypomina szum. Pora na omówienie długości wybrzmiewania.
Dane zebrane w tej tabeli odnoszą się do średniej z poprzednich 4 uderzeń. Tutaj widać średnią maksymalną głośność naciągów. Wynika z tego, że stary naciąg jest głośniejszy od nowego. Poniżej wybrane punkty dla określenia długości wybrzmiewania. Ten wiersz oznacza na przykład czas, po którym amplituda spadła poniżej 10 dB w stosunku do wartości maksymalnej. Tutaj natomiast są stałe wartości, czyli obliczyłem czas, po którym dźwięk bębna osiąga poziom -25 dB. Z danych widać, że nowy naciąg wybrzmiewa od 15 do 50% dłużej, w zależności od wybranego odniesienia. Podsumowując, wymiana starych naciągów na nowe w diametralny sposób zmienia sposób wybrzmiewania bębna. Spodziewałem się, że stary naciąg jedynie będzie ciemniejszy w brzmieniu, czyli będzie miał mniej składowych w wyższych częstotliwościach. Może nawet myślałem, że mając wiedzę z tych pomiarów, będę w stanie zrobić jakiś prosty equalizer, który przy nagrywaniu bębnów będzie w stanie staremu naciągowi przywrócić brzmienie nowego. Jak wynika z pomiarów, poza tym, że nowy naciąg ma mocniejszy dźwięk podstawowy oraz więcej składowych w wyższych częstotliwościach, to jeszcze te wyższe częstotliwości są jakby bardziej poukładane. No i dodatkowo nowy naciąg wybrzmiewa dłużej. Jaki ma to aspekt praktyczny? Przede wszystkim wyraźnie widać, że zmiana naciągów przynosi duże efekty. Po drugie, nagrywając bardziej zużyte naciągi, można zwrócić uwagę na pierwszą harmoniczną i w razie potrzeby ją stłumić, no i podbić trochę górę pasma. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek analitycznego podejścia do muzyki. Wszelkie uwagi, komentarze mile widziane. Trzymajcie się, cześć!